Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Ile wynosi premia za ryzyko wojny? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Ile wynosi premia za ryzyko wojny? Piątkowe wydarzenia niosły nam wzrost obaw rynku, że przez weekend, przez 2 kolejne dni, gdy rynki finansowe nie pracują, dojdzie do eskalacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, co rynek będzie musiał jakoś zdyskontować. Dlatego też w piątek podczas sesji, zwłaszcza amerykańskiej, była zdecydowanie przewaga tych, którzy sprzedawali ryzyko niż kupowali ryzyko. Natomiast jak widzimy, budzimy się dzisiaj w poniedziałek, nie ma eskalacji tego konfliktu zbrojnego, dlatego rynki mają potencjał ku temu, żeby odreagować. No i właśnie dzisiaj będziemy patrzeć, jaka jest faktyczna skala wpływu tego wydarzenia na rynki finansowe. Ale zaczynamy od wykresu, który pokazuje nam już bezpośrednio, ile wynosi premia za ryzyko wojny. I rynek mierzy tą premię na podstawie zmienności ceny ropy naftowej. Jak widzimy, jest ona wyraźnie podwyższona względem tych poziomów, które były przed konfliktem zbrojnym, jest już ponad dwukrotnie wyższa. No i to pokazuje nam, jak bardzo teraz rynek obawia się wpływu tego wydarzenia na rynek surowcowy, na rynek ryzyka, na gospodarkę, ze względu na to, że teraz ropa naftowa jest jednym z głównych czynników, który może prowadzić do wzrostu albo spadku trajektorii inflacji, który może mieć wpływ później na zjawiska w polityce monetarnej i dlatego też rynek przywiązuje do tego konfliktu dużą wagę, no i bezpośrednio zmienność ropy naftowej jest traktowana jako rynkowa miara premii za ryzyko wojny. Więc gdyby teoretycznie doszło do eskalacji konfliktu zbrojnego, to w takiej sytuacji ta zmienność będzie według rynku dalej rosła i będzie negatywnie rzutowała na zjawiska gospodarcze. Dlatego też to zjawisko, jakim jest wojna, ma teraz taki wpływ na wydarzenia praktycznie na całym świecie i tak rynek mierzy tą premię za ryzyko wojny. Początek nowego tygodnia przynosi nam na amerykańskich rentownościach wzrost w kierunku poziomu 5%. Jak widzimy, poziom 5% broni się bardzo dzielnie. Piątkowa sesja nie doprowadziła do przełamania tego poziomu, więc w każdej chwili teraz może nastąpić takie zjawisko, co dodatkowo będzie wpływało negatywnie na popyt na ryzyko. Natomiast na chwilę obecną te wydarzenia związane z geopolityką mają teraz wyraźnie większe znaczenie i myślę, że przejście poziomu 5%, które jest bardzo prawdopodobne, jest już uwzględniane w cenach, chociaż oczywiście im wyższe rentowności, tym mniejsze wyceny ryzyka na giełdach papierów wartościowych, czyli mówiąc bardzo obrazowo, im wyższe rentowności, tym niższe poziomy cen na giełdzie. Taka korelacja w ostatnim czasie bardzo wyraźnie występowała. A jak się rynek pozycjonował w ostatnich dniach? Czy duzi gracze dodawali netto długie pozycje, czy też dodawali netto krótkie pozycje? No i tutaj na tym wykresie widzimy, że generalnie rynek zachowywał się dość neutralnie, chociaż z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że na tym bardzo wielkim ruchu, tym bardzo dynamicznym ruchu na cenie złota, ci duzi gracze dodawali netto krótkie pozycje, a nie budowali nowych długich. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. Myślę, że ten wykres, który teraz widzimy, ładnie pokazuje to zjawisko, jakim było wykorzystywanie tego wzrostu bardzo dynamicznego ceny złota do pozycjonowania się, parkowania nowych pozycji przez tych dużych graczy. A w piątek indeks Standard & Poor's znowu zaczął naruszać dolną krawędź rocznego kanału wzrostowego, ale zatrzymaliśmy się dokładnie na średniej 200-sesyjnej, więc to, co się wkrótce wydarzy, będzie miało duże znaczenie, naprawdę bardzo duże znaczenie. Jeżeli faktem było, że piątkowa sesja przyniosła nam wyprzedaż z powodu weekendu, to teraz, kiedy weekend jest już za nami, rynek ma potencjał ku temu, żeby spróbować
wzrostowego odbicia, a dzisiaj nie ma jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych, więc powinno być teoretycznie łatwiej tego dokonać. Jeżeli rynek nie będzie chciał rosnąć, nie będzie próbował rosnąć, to będzie to zła wiadomość i naprawdę będzie zachęta do tego, żeby bardziej dynamicznie zacząć forsować te ważne wsparcia. Przypominam, że tereny, które są od średniej 200-sesyjnej w dół, są aż najeżone następnymi wsparciami, więc w każdej chwili takie wzrostowe odbicie może mieć miejsce. I zobaczymy od skali tego potencjalnego odbicia, jak rynek faktycznie traktuje to, co się teraz dzieje na wykresach. Indeks DAX prawdopodobnie będzie powielał zachowanie indeksu Standard & Poor, a wyceny przyszłej ścieżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pokazują nam, że jest niecałe 40% prawdopodobieństwa, że będzie następna podwyżka stóp procentowych w tym cyklu, a pierwsza obniżka stóp procentowych jest dyskontowana teraz w lipcu 2024 roku. Ten wykres w tle bardzo ładnie to pokazuje. Natomiast warto zwrócić uwagę, jeszcze raz przypomnę, że w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach zaczyna zanikać korelacja między wzrostem rentowności a umocnieniem amerykańskiego dolara. Przypominam równolegle, że pojawiają się dane o tym, że masowo teraz inwestorzy z Chin i Japonii sprzedają amerykańskie obligacje i wygląda na to, że te kapitały, które są uzyskiwane, nie są wcale transferowane w amerykańskiego dolara, tylko są transferowane w euro. Dlatego też to zjawisko zamykania pozycji w amerykańskim długu jest korzystne do umocnienia europejskiej waluty. Jestem ciekawy, czy to zjawisko doprowadzi wkrótce do średnio- i długoterminowego impulsu na rzecz wzrostów euro-dolara. To moim zdaniem jest jeden z najciekawszych zakładów, co najmniej na najbliższe pół roku na głównej parze świata. I rzeczone już złoto. Złoto otwiera się niżej, ponieważ nie było eskalacji konfliktu zbrojnego w weekend na Bliskim Wschodzie. Jednak ta korekta wygląda na to, że jest tylko chwilowym zatrzymaniem. Kształt świecy tygodniowej faworyzuje ich to zdecydowanie scenariusze prowzrostowe, więc spodziewam się ataku na poziom $2000, przebicia tego poziomu i co dalej będzie to uzależnione właśnie od czasu trwania konfliktu zbrojnego. Warto pamiętać, że w ujęciu historycznym wojny na Bliskim Wschodzie między Izraelem a swoimi przeciwnikami trwają zwykle bardzo krótko. No i taki jest też scenariusz na to, co się teraz dzieje. A im szybciej zakończy się ten konflikt zbrojny, im bardziej zacznie opadać ryzyko geopolityczne, tym większa będzie szansa i potencjał ku temu, żeby indeksy giełdowe mocniej ruszyły w górę i żeby świat cały zaczął bardziej w sposób dynamiczny dyskontować ożywienie gospodarcze. Będziemy świadkami także tego, co się wydarzy wkrótce na cenie miedzi, ale jak widzimy od 2 tygodni nic tutaj praktycznie nowego się nie dzieje. Jesteśmy cały czas poniżej najważniejszego wsparcia, dlatego scenariusze prospadkowe są faworyzowane, a sama ropa naftowa, jak widzimy, nie było eskalacji konfliktu zbrojnego, więc podobnie jak złoto mamy tutaj do czynienia ze spadkami ceny i zobaczymy, jak głęboko będzie zagłębiała się ta cena, ponieważ im głębiej tym lepsze perspektywy dla ryzyka na całym świecie. I z ciekawostek cały czas patrzmy na zachowanie Bitcoina, gdzie cena już ewidentnie atakuje maksima z ostatniego półrocza, maksima konsolidacji, więc teraz każde wyjście i utrwalenie tego wyjścia nad poziom $31,000 będzie wprost wielką zachętą do tego, żeby obserwować wkrótce nawet fazę bardzo dynamiczną tendencji wzrostowej w oczekiwaniu na tego ETF-a, na Bitcoina i dyskontowaniu scenariuszy optymistycznych dla tej najbardziej popularnej kryptowaluty i w ogóle dla rynku kryptowalut, ponieważ utworzenie ETF-a moim zdaniem będzie oznaczało, że Bitcoin awansuje w hierarchii tych tradycjonalistycznych ekonomistów i finansistów z Wall Street, awansuje do grona bardziej przewidywalnych aktywów, dlatego też moim zdaniem to wydarzenie będzie miało duży wpływ na wycenę tej kryptowaluty i zwiększy szansę, że ten projekt w ogóle przetrwa, zmniejszy szansę,
że projekt kryptowaluty okaże się niewypałem. I na koniec polskie aktywa. Jak widzimy, polski złoty na razie posłusznie czeka na to, co się wydarzy na głównej parze świata, co się wydarzy z ryzykiem na całym świecie. Zarysowane zostały wsparcia w ostatnim czasie, no a na chwilę obecną spokojnie konsolidujemy się, potwierdzając, że wsparcie w rejonie 4,40 ma naprawdę duże znaczenie. Polskie obligacje reagują bardzo podobnie do tych amerykańskich, więc wydarzenia na polskim długu oznaczają powielanie schematów, które obserwujemy na amerykańskich papierach. Zobaczymy, czy wyjdziemy nad poziom 6%. Natomiast indeks WIG20 warto obserwować ze względu na bliskość poziomu 2000 punktów. Utrzymywanie się nad tym poziomem sprzyja scenariuszom prowzrostowym. Każdy spadek poniżej oddali perspektywę wzrostów. Mamy coraz większą relatywną siłę warszawskiego parkietu względem świata. Jeżeli tylko doszłoby do deeskalacji konfliktu zbrojnego, doszłoby do optymistycznych wieści, które byłyby przez rynki finansowe na zachodzie dyskontowane, to skala wzrostów na warszawskim parkiecie znowu byłaby wielokrotnie moim zdaniem większa i taka premia rynków emerging markets względem zachodu byłaby bardzo jaskrawie obserwowana. Dlatego jestem bardzo byczo nastawiony do perspektyw wzrostowych. Drodzy Państwo, nie zmieniam swojego nastawienia. Uważam, że jest co najmniej 80% prawdopodobieństwa, że będziemy wyżej na koniec roku na indeksie WIG20 względem obecnych poziomów i że generalnie perspektywy na kolejne miesiące są bardzo, ale to bardzo korzystne dla warszawskich akcji. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu, trzymajcie się, cześć!